Witam Was, moi drodzy. Dziś kolejny filmik. Dzisiaj chciałem Wam pokrótce opowiedzieć jeszcze raz o takim ciekawym urządzeniu, ponieważ co jakiś czas dostaję od Was przeróżne pytania, czy mógłbym wyjść, czy mógłbym zmierzyć i tak dalej. I może dla tych nowych widzów lub tych, którzy jeszcze tego nie widzieli, pokrótce chciałem Wam to opowiedzieć o tym właśnie ciekawym urządzeniu. Co to urządzenie w ogóle potrafi i dlaczego ono jest takie fajne. Mianowicie, urządzenie to ma naprawdę bardzo wiele funkcji, które możemy wykorzystywać sobie praktycznie że na co dzień. Pozwoli nam przede wszystkim sprawdzić jakość produktów, które jemy, czy to warzyw, czy owoców, czy mięsa, czy także nawet i wody, ponieważ takie opcje tutaj wszystkie są. Mierzy również nam promieniowanie, czyli na przykład, które mamy elektryczne, czy też z telefonów i tak dalej. Taką funkcję również posiada to urządzenie. Ale o funkcję, którą mnie najczęściej pytacie, to jest o promieniowanie, takie wiecie, skażenie, kiedy na przykład ostatnio coś się tam działo w takiej jednej elektrowni, wiecie, no to wtedy pytaliście mnie, czy mógłbym wziąć, zmierzyć tutaj teraz promieniowanie na zewnątrz, więc robiłem Wam to, mierzyłem, ale warto coś takiego samemu też mieć, ponieważ dziś żyjemy w takich czasach, że praktycznie nie wiemy, czy będziemy mieli jutro jeszcze internet, czy go może nie będziemy mieli, czy może ja jeszcze będę, czy może mnie nie będzie, tego po prostu nie wiemy. Posiadając takie urządzenie, wychodzisz sobie samemu, mierzysz sobie na zewnątrz, wiesz, wszystko jest ok, czy nie jest ok. To jest po prostu bardzo proste. Urządzenie to zawiera tutaj taką tubę Geigera tak zwaną, która tutaj w środku jest, coś co się mierzy właśnie tutaj promieniowanie tego wszystkiego. I moi drodzy, to, co tu jest w środku włożone właśnie do tego pomiaru, tego promieniowania, tego skażenia, że tak bym to nazwał, to jeżeli byście chcieli sobie kupić licznik Geigera, to zapłacicie za niego 2, 3, może nawet i 4 tysiące, to ta sama sonda, ta tuba, która tutaj to mierzy, jest wbudowana w tych drogich miernikach. Identyko. Całkowicie ta sama. Więc tutaj macie jak gdyby licznik Geigera za dużo mniej pieniędzy, a dodatkowo macie jeszcze całą masę dodatkowych funkcji. Chciałem Wam przedstawić działanie właśnie tego na podstawie takiego wisiorka, który sobie tutaj zostawiłem na pamiątkę, po prostu właśnie do takich celów pomiarowych, żeby mógł go pokazać. Wiecie, kiedyś były takie odpromienniki, które się mocno gdzieś tam różni ludzie to polecali, to miało chronić przed promieniowaniem i tak dalej. Wiecie, no to nie jest to samo, co ja Wam tutaj pokazuję, to jest coś całkiem co innego, że jest to z różnych minerałów zrobione, jednak niestety tak naprawdę było to radioaktywne i no, część ludzi sobie to zakupiła. Były też i właśnie podróbki i do końca nie wiadomo, czy to te podróbki były radioaktywne, czy właśnie te oryginały. Ja taki tutaj mam i chcę Wam pokazać po prostu, jak on ładnie sobie promieniuje, żebyście mogli to zobaczyć. I powiedzcie sobie, że ktoś to komuś polecał i ludzie sobie takie coś ubierali na szyję i sobie z tym chodzili, gdzie to naprawdę cały czas promieniowało i naświetlało ich tutaj. I no, w ogóle nie powinno być to dostępne tak, żeby to sobie mógł ktoś na szyi nosić, ponieważ no to promieniuje. Co Wam teraz zaraz tutaj pokażę, tylko się przeniosę troszkę bliżej, żebyście mogli zobaczyć dokładnie, co się dzieje. A więc tutaj mamy to, tutaj mamy nasz miernik. Tutaj u góry troszkę słabo widać, bo tutaj światło takie mamy właśnie, o to mi chodziło, to sobie klikacie, cyk, on tutaj już się kalibruje, jak widzicie niby wszystko jest ok, jeszcze na zielono. Teraz sobie podejdziemy do tego, patrzcie co się dzieje. Widzicie to? Mamy tutaj po prostu skażenie jak nic.
Licznik cały czas idzie w górę jeszcze. W tym momencie włączył się alarm. Wy macie mikrofon bliżej. I w tym momencie już ostrzega nas to tutaj wszystko, że niestety, ale jesteśmy narażeni na bezpośrednie promieniowanie. To sobie teraz oddalimy od tego, to będzie spadać. O, wyszło mi, sorry, żebym se kliknął za szybko. O, macie niebezpieczny poziom promieniowania. I już spada na dół. Tylko wystarczyło się cofnąć od tego. I kiedy podejdziemy teraz jeszcze raz z tym, już się zaczyna, już się alarm włącza. Widzicie? Cały czas rośnie. Tu na dole też mryga ikonka. Już wchodzi na czerwony poziom. Także jak widzicie, teraz oddalamy się od tego. I już nam spada. I tyle spadło już do normalnego poziomu. Także jak widzicie, takie wisiorki niestety, ale wcale nie są dobre. Także no, ja takiego czegoś na szczęście nie polecałem, także mam czyste sumienie tutaj. Tak jak wam mówiłem, oprócz tych funkcji mamy tutaj jeszcze inne funkcje, jak tutaj właśnie ta u góry, gdzie mamy do wyboru tutaj wszelkiego rodzaju warzywa, owoce. Tego jest naprawdę sporo, które możemy sobie mierzyć. Praktycznie wszystko tutaj jest. Mamy jeszcze, o, to jest też bardzo dobra opcja, norma dla dzieci. O, norma dla dziecka. Na tym można sobie praktycznie też wszystko fajnie mierzyć. Bardzo fajnie to tutaj wychodzi. Ta opcja tutaj, w drugą stronę, na to musicie zwrócić uwagę, że to przy mierzeniu mięsa mierzy też ilość soli. I to jest problem, ponieważ tutaj bardzo wysokie właśnie wyskakują wyniki na tym. Dlatego lepiej to mierzyć sobie po prostu tutaj na normie do dziecka. Wtedy to jest bardziej wiarygodne na tym. No i ryby i tak dalej, i tak dalej. To mamy to. Później mamy jeszcze właśnie to, mówiłem wam o promieniowanie. Tutaj, które mamy elektryczne, magnetyczne w budynku, na zewnątrz. To wszystko urządzenia, które możemy sobie zmierzyć. Tu takie ogólne jeszcze jest, gdzie tutaj bliżej powinienem to, widać, że już tu się zwiększa troszeczkę, bo podchodzę ciut bliżej do telefonu, tylko on tak jest na tym samolotowym trybie, żeby mi ktoś nie zadzwonił podczas tutaj kręcenia. No, także to mamy to. Mamy jeszcze wodę, też, którą też można mierzyć, no ale to wody teraz nie zmierzymy. Wsadzę wam jeszcze parę pomiarów właśnie tutaj takich warzyw, owoców na końcu, które też robiłem. Sobie będziecie mogli zobaczyć, jak to wypada. Także moi drodzy, jak widzicie, to jest bardzo, bardzo przydatne urządzenie z tymi wszystkimi funkcjami, które są. To muszę troszeczkę dalej od siebie dać, żeby mi to tutaj nie promieniowało cały czas. Dlaczego to jest przydatne urządzenie? Ponieważ ja przekonałem się już na przykład na różnych takich typowych bazarkach, na których też bardzo często się zaopatruje i tak dalej. Są różni ludzie tam. Jedni ludzie są uczciwi, drudzy nie są uczciwi. Jedni powiedzą ci, nie jest nic pryskane, jest wszystko fajnie, jest wszystko pięknie, my tutaj ekologicznie to robimy. Jednak ja biorę sobie urządzenie, sprawdzam sobie i nagle brakuje mi prawie skali, żeby to zmierzyć. I tyle było w temacie ekologicznego jedzenia. Także tutaj bardzo fajnie można sobie to wszystko sprawdzać, co nam kto chce sprzedać. Ponieważ część takich sprzedawców niestety, ale zaopatruje się w hurtowniach, tam gdzie się wszyscy zaopatrują. Niektórzy, nikt ich nie sprawdza, więc leją co popadnie na te warzywa, owoce i tak dalej.
Również z mięsem bywa problem, ponieważ wtedy karmią czym popadnie. Nikt tego nie kontroluje. No i później są efekty tego, jakie są, że po prostu produkty wychodzą jak wychodzą. Druga rzecz, w supermarketach też lubią fajnie dosolić i niektóre produkty naprawdę potrafią rozbić skalę do zera, że jest całkowicie już poza wszystkimi normami, jakie kiedykolwiek były, że skali brakuje. To już takie produkty też się natrafiałem na to. Bardzo często z awokado na przykład mi takie cuda wychodziły. Przekonałem się już też kilka razy, że bio, gdzie było bio nabite, że to jest bio, wiecie, cena jest automatycznie dużo wyższa, więc oczekujesz, kupując bio, że dostaniesz coś naprawdę dobrego. Ja z tym miernikiem się przekonałem, że kilka razy na bio to bym mógł się mocno wdepnąć, bo mi wychodziło gorzej niż na zwykłych. I miałbym płacić tutaj teraz dużo więcej za coś, co tak naprawdę zawierało więcej chemii niż konwencjonalny, zwykły produkt, który leżał obok i kosztował mniej niż połowę tego. Tak, moi drodzy. Także z tym można sobie bardzo fajnie tutaj sprawdzać, mierzyć i wiemy, na czym stoimy mniej więcej, bo nam pokazuje. Bo kiedy tu już te normy wylatują, to wiadomo, że ktoś tam już przy tym kombinował, podlewał to. Wiecie, dzisiaj takie uprawy też na byle czym to jest hodowane, często już nawet na watach się hoduje, czy jest po prostu jak gdyby taka wata, tak się bierze do ocieplania budynków, coś w tym stylu, taka wata podobna do tego. No i na tej wacie podaje się tylko z rureczek tu, parę rzeczy się podaje i to rośnie. No i później jak ten owoc, czy to warzywo ma mieć wszystkie minerały, mikro, makro elementy, skoro on dostanie z kilku rureczek tylko parę różnych składników i reszty skąd ma wziąć? Z tej wełny ma to wziąć? No nie weźmie tego nigdy w życiu z tej wełny. Ale to jest nasz dzisiejszy świat. Wszystko się robi po prostu chemiczne. I znaleźć coś jeszcze dobrego, wartościowego zaczyna naprawdę graniczyć z niemożliwością, że tak to powiem, bo robi się po prostu nieciekawie. Mierniki są teraz jeszcze dostępne, bo z nimi też różnie bywa, raz są, raz ich nie ma i przygotujcie się na to, że będziecie mieli problem z większością urządzeń za niedługo teraz do kupienia. Dlaczego? Ponieważ USA na przykład chce zrobić teraz cło. Oni tam pracują na tym, może już to nawet weszło. I co się dzieje? Na Chiny to chodzi o to, że będą tam musieli płacić za towary. Chiny wszystkie teraz produkty, które mają dostępne, przekierowują bezpośrednio do USA. Chcą napchać ile się da te magazyny, przed tym im to wszystko tam wejdzie, po to, żeby tego później nie musieć płacić. Skutkiem jest tego to, że do wielu innych krajów nic nie dociera z Chin. Bo wszystko jest pchane praktycznie, że na USA, żeby tam napchać jak najwięcej. Całe te produkcje, co jest robione, wszystko ląduje tam. No i inne kraje niestety na razie będą musiały sobie poczekać, tak jak i my, aż coś dostaniemy. Także no, to miejcie to na uwadze, że wielu różnych urządzeń za niedługo zacznie brakować, a i pewnie ceny wyszybują znowu do góry, bo wiecie, jak czegoś znowu nie ma, to znowu od razu ceny zawyżają i się robią takie różne dziwne parodie. To już wiemy, to już widzieliśmy, to już przerabialiśmy. Także nie tyczy się to tylko i wyłącznie tego urządzenia, to się tyczy ogólnie większości urządzeń, czyli jak coś jakieś potrzebujesz, coś innego, to może zaopatrz się w to, bo pewnie za niedługo może cena znów wystrzelić do góry, albo wcale tego nie będzie. To taka tylko moja uwaga na marginesie, co z tym zrobisz, to już twoja sprawa, ale tak ci po prostu chciałem przekazać te informacje, żebyś wiedział, wiedziała, co się święci mniej więcej, no, jak to wszystko będzie wyglądać. Także moi drodzy, tu wam wstawię jeszcze pomiar tego. Jak was to urządzonko interesuje, to macie je w opisie tego filmu. Nie zmuszam, nie każę ci tego kupić ani nic. Ja tylko ci pokazałem, jeżeli nie znasz lub nie znałeś wszystkich funkcji lub widziałeś, że czymś coś mierzyłem, ale nie wiedziałeś, czym mierzę, to dlatego ci to chciałem dzisiaj przypomnieć, wytłumaczyć. I no, jak widzicie, już dobrych parę lat tutaj u mnie jest. Cały czas ma się dobrze. Tu jest ta sonda pomiarowa, którą się wkłada właśnie do warzyw, owoców i tak dalej. Wszystko jest super, fajnie, pięknie działa to, ma się dobrze. Także macie to w opisie tego filmu, a ja wam tutaj jeszcze wrzucę pomiary z różnych warzyw i owoców, żeście mogli zobaczyć, jak to działa. Także trzymajcie się, hej, i tu macie resztę filmu.
Dobra, co mamy teraz? Mamy pieczarki, grzybole, czyli ustawiamy go sobie na grzyby, pyk, odpalamy, dziabiemy pieczarkę porządnie i co? I mierzymy. Pieczarki są spoko, mają połowę, także nie jest źle. Dobra, tym razem mamy imbir. Fajny imbir. Wybieramy sobie imbir. Odpalamy. Wbijamy go tam do środeczka pięknie. Cyk. Ładnie. I odpalamy. No, tu jest tak w miarę spoko. Jest na połowie, także nie ma źle. Da radę przeżyć. Także imbir może zostać w diecie u mnie. Ale też trzeba sprawdzać, bo bio, jak sprawdzałem sobie ostatnio, tylko zapomniałem sfilmować, to na bio miałem tylko 15. Także to jest jednak różnica, bo tu jest 116. Także bio tutaj wygrywało jak najbardziej. Dobra, tym razem mamy awokado. Także zaczynamy. Zaczniemy od którego? Od tego zielonego może najpierw. Pyk, ładnie do środka, cak i pomiar. Uj! Lipa! Jeżeli chodzi o awokado. No, mam z 4 różnych sklepów, także będzie ciekawie. Wzięte. Pierwsze już oblało test. Dobra, teraz bierzemy czarne. Dobra, teraz bierzemy czarne awokado. Odpalamy. Pyk, pyk. Odbijamy cak do środka. I mierzymy. Uj, drugi sklep też oblał. Niestety, no niedobrze z tym awokado. Dobra. No, teraz mamy takie długaśne. Jeszcze z innego sklepu. To jest nawet twarde. Ho, ho, ho. Może gdzieś indziej się go uda dziabnąć. Ojej. Ale się uparło. Tu się uda. Dobra. Twarde jak kamień to jeszcze na dodatek. Okej. Trzeci sklep oblał test. Nieciekawie. Zostało nam jeszcze tylko jedno. Też brązowe. Dobra. Oj, no to już jest całkowicie, no powiem wam nieciekawie z tym awokado, bo mamy tutaj naprawdę sporo tych azotanów w tym. Tu jest norma, czekaj, ponad 3,5 razy przekroczona prawie, to jest naprawdę sporo. Dobra, no chyba trzeba będzie się zastanowić, czy będę dalej jeszcze awokado jeść. Nie wygląda dobrze. Dobra, przywieźliśmy jeszcze awokado, tym razem bio, ponieważ te zwykłe awokado, no to jest lipa totalna. Także tym razem bio, awokado. Jak już bio też nie będą dobre, to chyba sobie dam spokój z awokado. Dobra, wbijamy. To jest bio, nie? No, taki wałek, jeżeli chodzi o to. Też ponad 2 razy przekroczone i to jest bio. Powtarzam, bio. No, z awokado nie jest ciekawy temat, widzę. Dobra, spróbujemy jeszcze drugie, bo jeszcze mam jedno. Jeszcze raz. Elektrodę oczywiście trzeba oczyścić. Awokado. Wbijamy. Tak. To jest w ogóle inne awokado, nie? Bo to jest to Hass, a to jest to zwykłe zielone. Też bio. Obydwa bio.
i obydwa mają mega przekroczone wartości. Niedobrze, bardzo niedobrze, jeżeli chodzi o awokado. No i to było bio, także w tym momencie ja chyba kończę spożywanie awokado. Chyba że gdzieś jeszcze znajdę naprawdę dobre, ale ja podziękuję w tym momencie. To już odpada. Tak coś czułem intuicyjnie, że coś z tym awokado jest nie do końca ok. No ale teraz mam potwierdzone przynajmniej. Dobra, tym razem wybieramy się na mango. Zobaczymy, co będzie z mango. Mamy 2. Pyk. I pomiar. No, troszeczkę za dużo. Miało być tam 60, a jest 66. Także te mango to też tak... No, nie za dobrze. Zobaczymy jeszcze drugie. Pyk, wbijamy i cyk. No, ten jest takie lepsze, dobra. Jedno gorsze, jedno lepsze. Dobra, teraz mamy 3 pomidory. Każdy jeden z innego miejsca. Także zaczynamy. Kupiłem po prostu w 3 różnych sklepach pomidory. Sprawdzamy po kolei. No, ten jest taki na pół, można powiedzieć. Dobra, od nowa wyczyścić, kalibracja. I ładujemy drugi pomidor. No, ten już troszkę lepiej wyszedł. Zobaczymy, jak wyjdzie trzeci. No, to jednak z tego środkowego sklepu był po prostu najlepszy. Na razie, do tej pory, jaki trafiłem. Tamte niby są w normie, ale po co brać więcej, jak można mieć mniej tych azotanów w środku, co nie? Dobra, teraz mamy bio pomidory koktajlowe. Także wybieramy sobie bio koktajlowe. Ok. Kalibracja, pyk, dobra. Dobra, wbijamy. No, bio 253, a norma jest 300. Jak na bio, to mi się wydaje, że jest bardzo źle. Jeszcze raz, powtórz w tym samym miejscu. Nawet nie wyciągałem jej. 253 to samo. 2 razy w tym samym miejscu mierzone. No, spróbujemy tego obok jeszcze. No, mam 3 takie, wziąłem. Ten ma 176. Jeszcze przetrzemy tą elektrodę, bo on się powinno przecierać w każdym mierzeniu. A co, nakapał znowu. Dobra, to jeszcze raz. Trzeciego. Pyk. Powtórz. No proszę. Przecież to już jest na granicy. I to ma być bio. No sorry. Nieciekawie. Dobra, tym razem przyniosłem takie 2 dorodne cebule, bo tak mam takie przypuszczenie, że może w tych grubych cebulach być po prostu więcej, bo tak zauważyłem, że im mniejsze, jak testowałem sobie, to lepiej wychodziły. Także tym razem zobaczymy, weźmiemy takie strasznie duże cebule. Zobaczymy, co nam tutaj wyjdzie. No właśnie, jest 109 na tej, także już jest za dużo. Dobra, odpalamy jeszcze raz. Jeszcze tą drugą.
Także moje przypuszczenie się jednak potwierdziło, że chyba lepiej brać mniejsze cebule niż te duże. No właśnie. Dobra, także od teraz lepiej brać mniejsze cebule, chociaż na mniejszych też już się nadziałem, dlatego lepiej testować. Dobra, tym razem rzodkiewka. Znaleźliśmy rzodkiewkę. I teraz trzeba znaleźć taką, żeby ta elektroda się zmieściła do niej. To będzie ta. Pyk. Dobra. Robimy pomiar. No, rzodkiewka taka w miarę ok, bo norma jest tam 1500, ma 109. Ale wiem, że można lepiej. Także trzeba będzie jeszcze lepiej poszukać. Dobra, tym razem mamy kaki, a ten jest pod nazwą persymona, jakby ktoś szukał. Także odpalamy. Wbijamy. Pyk. I czekamy. O, okej. No to się nadziałem tym razem. Grubo. Ponad 100% przekroczone. Było 60, a jest 115. No niestety, tym razem tego chyba nie będę już jeść. Podaruję sobie. Dobra, tym razem mamy z innego źródła małpie steki. Ostatnio już jednym mierzyłem, a dzisiaj znowu jakieś inne. Także wybieramy banana, odpalamy, wbijamy go i robimy pomiar. No, trzeba będzie jednak z innego źródła kupować banany, bo to już coś nie za bardzo. Pomimo, że tam jeszcze do tych 200 mu brakowało, ale to ja już wolę jakieś, które mają mniej. Dobra, robimy jeszcze ten drugi. Tego drugiego też jeszcze dziabniemy. Bo to jak widzieliśmy już różnie może bywać. No widzisz, ten już ma jeszcze więcej. No, dobra, muszę zmienić źródło bananów, gdzie kupuję, bo te nie są najlepsze. Chociaż to nie są bio, powiem wam. Także może lepiej bio brać tym razem. Dobra, teraz mamy seler naciowy. Także odpalamy. Taki popularny seler naciowy. Jest wielki hype na niego. Dobra, mierzymy. O, ten akurat jest spoko. To jest taki zwykły, wzięty z marketu. Nie wiem jak inne, ale możemy go dziabnąć jeszcze dla pewności w innym miejscu. Po prostu damy powtórz. No, wychodzi na to samo. Dobra. Także akurat seler jest ok. Dobra, teraz robimy sobie jabłko. Dobra, nabijamy to jabłko. I mierzymy. No właśnie, to jest jabłko takie typowe z marketu. Jak widzicie 57, norma 60. Także już tutaj, pomimo że jest w normie, ale warto poszukać takich, żeby po prostu było mniej. Mamy następne, jeszcze mamy jedno, ale najpierw trzeba wrócić. Sondę trzeba wyczyścić oczywiście. Porządnie. Dobra, ustawiamy na nowo. To też jest jedno takie z marketu jeszcze, z innego. Wzięte. Także mierzymy. No właśnie, no to już jest jeszcze gorzej. No to już jest na żółto. Także to nie jest spoko. Dobra, to były dwa z marketu. Teraz mamy jeszcze takie dwa. Od tak zwanego gospodarza. Także powinny być lepsze. Dobra, sonda wyczyszczona. Odpalamy. I dziabiemy go tam. Pyk. I pomiar.
No, tu już lepiej, ale jeszcze nie jest optymalnie. Jak widzimy. Także mamy jeszcze jedno. Czyścić porządnie. Dobra, dziabiemy to drugie. Aha, nie, trzeba sobie ustawić na jabłko. Pyk. I dziabiemy drugie jabłko. Pomiar. To też jest takie od gospodarza. No to też ma 48. Ale mam jeszcze jedno jabłko od takiego pana, od którego zawsze ja kupuję. Że zaraz sobie te dziabniemy jeszcze. Sondę wyczyścimy. I pokażę wam, jak będzie tamto jabłko wyglądało. Dobra, przyniosłem sobie jabłko. To są jabłka, które ja zawsze kupuję od takiego jednego pana. Także zobaczymy, co ja tam jem cały czas. No proszę. Jest różnica chyba, nie? No ja już wolę jednak takie jabłko niż takie, które jest na granicy. I to całkiem nie są wcale takie złe te jabłka. Ja zawsze od tego pana biorę jakoś intuicyjnie, ponieważ mi najlepiej smakowały. No i tutaj miernik mi to teraz potwierdził, dlaczego zawsze wybrałem te. Bo te mi tak ogólnie nie za bardzo smakowały nigdy, które tutaj mamy, które wam robiłem. To mi takie jabłka za bardzo nie podchodzą. No i te miały wszystkie troszkę za dużo, a te mają po prostu najmniej. Dlatego wolę wybrać takie. Dobra, mamy pomarańcze. Także odpalamy na pomarańcza. Wbijamy. Pyk, porządnie. I odpalamy. No, pomarańcza powiem wam na granicy, nie? To już jest naprawdę na granicy, także tutaj jak też do tego też ten przyrząd może służyć, że po prostu możecie sobie znaleźć dobre źródło pomarańczy na przykład i nim kupicie cały kosz, to po prostu można sobie jedną sprawdzić, najpierw kupić na przykład, bo w sklepie nie będziemy przecież im tam nabijać tego, bo by się wkurzyli, jakby tam przyszło 50 osób i każdy by im tam podziobał, ale można jedną najpierw wziąć, zobaczyć, jak jest do bani, to po prostu idziemy, szukamy gdzieś indziej. Także tak można też sobie sprawdzać. Dobra, mamy kalafior, taki troszeczkę po przejściach, ale taki typowo marketowy. Także teraz po prostu ustawiamy sobie na kalafior. Dajemy OK, jak zawsze. OK, czekamy i teraz można go wbijać w kalafiora. Wbijamy go w kalafior. I po prostu teraz rozpoczynamy pomiar. Ok, kalafior mamy akurat spoko. Także jest ok, pomimo że z marketu.